right. Well, thank you for being here. Dziękuję za to, że pani jest z nami. So with the way this is going to be structured, and we'll see people join us as we go along, but there's going to be the first part of the lecture is going to be recorded, which is the lecture part, and then we'll leave some time at the end for questions, and that part will not be recorded. So whatever you want to ask will not be online. Ogólnie rzecz biorąc, podzieliliśmy spotkanie specjalne na dwie części. Pierwsza część wykładowa będzie nagrywana. Druga część, w której będzie pani mogła zapytać o cokolwiek pani chce, że będzie też miejsce na dyskusję, pytania, ona już nie będzie nagrywana, także tam będzie pełna swoboda dyskusji. So the idea of this lecture came, as I've been working with trauma and doing lectures for the last about 4 or 5 years. Pomysł na ten wykład o traumie wziął się z tego, że przez ostatnie 4-5 lat tak naprawdę jeżdżę z wykładami i zajmuję się traumą. And being so far away from everything that's happening in the Ukraine and Eastern Europe, I thought that this was a small way that I could contribute. Pomyślałem sobie, że ze względu na moją odległość od Ukrainy i tego, co się dzieje tutaj w tej części świata, że to jest taki niewielki kamyczek, który ja mogę dołożyć do tego, żeby przyczynić się do tego, żeby pomóc w tej sytuacji. And it's important to understand the concept of trauma from a Gestalt perspective. Ważne jest, aby móc zrozumieć traumę z punktu widzenia gestaltu. Which is that it's not about the events that happen, it's not about the situations that are in the outside. Nie chodzi o wydarzenia, nie chodzi o sytuacje, które dzieją się na zewnątrz. Trauma is much more about what happens inside. Trauma jest bardziej o tym, co się dzieje w nas, w środku. It's how we are impacted by the situations around us that reshape the way I see myself, I see the world, and the way I interact with the world. To sposób, w jaki to, co dzieje się na zewnątrz, jak to wpływa na nasze zachowanie, na nasze postrzeganie siebie i na nasz sposób wchodzenia w interakcję ze światem. And in this reshaping, I then behave and relate to the world in a way that is different than from my authentic self. To ta zmiana, która następuje, to ponowne ukształtowanie tych zachowań ma wpływ na to, jak ja tworzę, jak ja prezentuję siebie w zetknięciu ze światem. And this reshaping happens to us in multiple ways. It could be, horrible situations or impactful. It could be relational patterns with parents. Odbywa się to na szereg sposobów. To mogą być doświadczenia tragiczne, okropne, to mogą być doświadczenia, które odciskają na nas duże piętno. To może być też kwestia relacyjna naszych relacji, na przykład z rodzicami. So there's component about the individual story and the family system that contribute to this reshaping. Czyli na to ukształtowanie na nowo jest taki komponent indywidualny, który jest osadzony w systemie rodzinnym chociażby. However, there are certain situations that are much more collective, that impact all of us. Są jednakowoż pewne sytuacje, które są bardziej zbiorcze, one są bardziej zbiorowe i mają wpływ na nas wszystkich. And I think if COVID and the pandemic has teach us a lesson is how connected we are as humans in this world. To, co jedną z lekcji, jaką możemy wyciągnąć z COVID-u i z pandemii, to jak my jesteśmy ze sobą nawzajem powiązani na świecie. So this fantasy that there were separate countries and what happens one where does not impact the other, it's not really true. We're connected. Czyli ta perspektywa, że to, co dzieje się w jednym kraju, zostaje w jednym kraju, nie ma wpływu na sąsiadów, nie jest prawdą. Wszyscy jesteśmy wzajemnie ze sobą powiązani. And of course, today's talk, we're focusing on war and what's happening in the Ukraine and Eastern Europe. Dzisiaj skupiamy się na wojnie, na sytuacji w Ukrainie i w Europie Wschodniej. And how it impacts all of us, but especially as we're living near it or close to it. I jak wpływa to na nas wszystkich, ale w szczególności na nas,
czyli na tych, którzy mieszkają w pobliżu. So it's a reshaping event that impacts a whole social group, a whole country, in multiple regions, and in some way the whole world. Czyli to jest takie zdarzenie, które formuje na nowo w bezpośrednim otoczeniu i wpływa na to, co dzieje się też właśnie w sąsiedztwie bezpośrednim, ale też jakby w szerszym kontekście, nawet na całym świecie. So for this reason, the way that we intervene, how much we're able to support is different. Z tego też względu sposób, w jaki przeprowadzamy nasze interwencje, w jaki interweniujemy, w jaki udzielamy wsparcia, jest inny. Because when a horrific, violent situation is happening in a massive scale, we don't have the luxury of time or even an office at times. Gdy dzieje się jakaś potworna, okropna, tragiczna rzecz na taką dużą skalę, często nie mamy czasu na przemyślenie swoich reakcji. So part of what we're going to be talking about today is some ideas on how to support that trauma impact when it's happening and when we don't have time. Czyli będziemy starali się skupić dzisiaj na to, jak możemy udzielać wsparcia w sytuacji, gdzie trauma występuje i gdy nie mamy tak naprawdę czasu na przemyślenie swojej reakcji. And also because psychotherapy work in moments of crisis is very different than when we're working in an office and doing long-term therapy. A jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia psychoterapii, nasz sposób pracy, nasze interwencje w chwilach kryzysu różnią się od tego, gdy pracujemy z klientami czy pacjentami, powiedzmy w długim procesie terapeutycznym. So there's really no space for deep processing or trying to integrate the experience. Is really just about helping survive. Tak naprawdę tutaj mówimy o pomocy w przetrwaniu, ponieważ nie ma czasu na integrowanie doświadczeń, łączenie ich i analizę. And in this helping survive, it's more about giving enough support for resiliency to come versus the impact of long-term trauma. I tak naprawdę w tych chwilach, w tych sytuacjach chodzi o to, jak możemy udzielić wystarczającej ilości wsparcia dla zbudowania odporności. W przeciwieństwie, i to się różni od sytuacji, w której pracujemy z traumą chroniczną czy długotrwałą. Because in a way, resiliency is the opposite of trauma. Odporność, rezyliencja jest niejako przeciwieństwem traumy. It's being able to adapt to that painful, horrific situation without the long-term consequences. To możliwość przystosowania się do okropnej, bolesnej sytuacji bez długotrwałych konsekwencji. And the difference is in how much support an individual is provided after the horrific event. Różnica tkwi w tym, jak wiele wsparcia jest udzielane jednostce po tym, jak następuje to okropne, tragiczne zdarzenie. And that's why this is meaningful for us to be aware that our work during those moments where trauma is happening, it's very meaningful and it's really important. Dlatego ważna jest świadomość tego, że nasza praca, to co robimy w momencie, w którym trauma się przytrafia, jest ważne, ma znaczenie. Because it is that ability to be able to process in terms of just being able to talk about the impact and being able to breathe and being able to be with another human. To jest przetwarzanie na zasadzie bycia z drugą osobą, możliwości prostej czynności jak oddychanie, jak po prostu bycie, towarzyszenie w danym momencie. So I'm going to go a little more in depth about this in a moment, but before we get going, I want to take a moment into a grounding exercise. Za chwilę trochę bardziej szczegółowo dotkniemy tych tematów, ale chciałbym zacząć, zanim do tego przejdziemy, chciałbym zacząć takiego ćwiczenia uziemiającego. And I'm using this for two main reasons. One, just for our own grounding right now. Dwa powody są, dla których używam tego. Po pierwsze, nasze uziemienie tu i teraz.
And also because I think it's a great exercise to work when we're supporting others, Myślę, especially under intense trauma. myślę jednak, że to jest również dobre ćwiczenie wspierające, gdy pracujemy z kimś, z klientem, szczególnie w sytuacji traumy. And it's an exercise that provides us with a lot of good information as well as we're beginning to create some skills for the other. To jest ćwiczenie, które dostarcza wielu informacji, ale też które pomaga nam budować pewne zasób kompetencji, umiejętności dla naszych klientów. So we'll do the exercise first, and then I'll explain what are the skills that we're supporting and developing. Najpierw przejdziemy sobie przez to ćwiczenie, a potem porozmawiamy o tym, jakie to umiejętności wspieramy. So I invite you to just find a comfortable position wherever you might be sitting. Proszę zadbać o jakąś wygodną przestrzeń dla siebie, tam gdzie siedzimy. And if it's possible, just have both feet on the floor. Jeśli możliwe, proszę, aby obie stopy miały kontakt z podłożem. And if you can, just close your eyes or focus on the horizon. I proszę albo zamknąć oczy, albo skupić się na tym, co przed nami, na horyzoncie. And take a moment and just notice your breath Zwróćmy uwagę na oddech. as you inhale, then exhale. Podczas wdechu i wydechu. Just notice the natural rhythm of your breath Zwróćmy uwagę na naturalny rytm oddechu. without trying to change it or modify it in any way. Nie próbujmy go zmieniać ani modyfikować w żaden sposób. Just notice the flow as you inhale and exhale. Zwróćmy uwagę na przepływ powietrza przy wdychaniu i wydychaniu. And as you're noticing your breath, also notice the parts of your body that are making contact with the chair or sofa or wherever you might be sitting. Zwracając uwagę na oddech, jednocześnie zwróćmy uwagę, zyskajmy świadomość części ciała, które wchodzą w kontakt z krzesłem, kanapą czy czymkolwiek, na czym siedzimy. Notice your body being supported. Zauważmy, jak nasze ciało jest wspierane. And paying special attention to your feet resting on the floor. Zwróćmy szczególną uwagę na stopy, które spoczywają na podłożu. Just notice the floor under your feet. Zwróćmy uwagę na podłogę pod stopami. As you're doing this, notice any part within your body that's beginning to feel more neutral or relaxed. Zwróćmy uwagę, czy jest jakaś część w nas, część ciała, która staje się bardziej neutralna czy zrelaksowana. Even in the smallest way. No, choćby w najdrobniejszy sposób. And if at any point you get pulled away or distracted, Jeśli w którymkolwiek momencie coś odwróci naszą uwagę, to any part within your body that feels more uncomfortable or painful, jeżeli pójdziemy w stronę jakiejś części ciała, gdzie jest większy dyskomfort, czy na przykład ból, just notice and gently focus your attention back to the parts that feel more neutral, calm, or relaxed. delikatnie postarajmy się zawrócić uwagę z powrotem do tych części, które są bardziej neutralne, spokojne czy zrelaksowane. And do this as many times as you need. Wykonajmy tę czynność tak wiele razy, jak tego potrzebujemy. Take your time. Nie spieszmy się z tym. And as a way to begin to bring this exercise to a close, I zmierzając powoli do zakończenia tego ćwiczenia, I'm going to ask you to do a scan from the top of your head all the way down to the soles of your feet. przeskanujcie swoje ciało od czubka głowy aż po podeszwę. Noticing any part within your body Zwracając uwagę na jakąkolwiek część ciała,
that has shifted to a more neutral or calm place since we started. która przeszła w stronę bardziej neutralnej czy spokojnej od momentu, gdy rozpoczęliśmy to ćwiczenie. Take your time. Nie spieszmy się z tym. And slowly, at your own pace, begin to come back to the room where you're at. Powoli, we własnym tempie, wróćmy do pomieszczenia, do miejsca, w którym jesteśmy. And whenever you're ready, you can open your eyes. No i jak będziemy gotowi, otwórzmy oczy. Okay. So let me tell you why I like this exercise. I podzielę się z wami tym, dlaczego lubię to ćwiczenie. So not only is it an opportunity just to have some sort of grounding and coming back to the here and now, No, po pierwsze, jest to możliwość uziemienia i powrotu do tu i teraz. there's a few skills that are important for building resiliency and healing trauma that we're beginning to bring to the table. Ale jest kilka umiejętności, które są przydatne w budowaniu odporności i też jakby w powrocie z traumy i te zaczęliśmy sobie powoli wprowadzać. So the first one is just if they're able to be in their body, if they're able to have some body awareness. Czyli pierwsze to jest umiejętność bycia w swoim ciele, posiadanie świadomości swojego ciała. Second, which is key in trauma healing, the ability to pendulate. Druga umiejętność bardzo ważna, pendulate, meaning what? To pendulate, to move from one side to the other, A, like a czy clock. umiejętność takiego wahadłowego ruchu z jednego brzegu na drugi. So we could notice the parts that feel calmer or safer, relaxed. And if we get pulled away to discomfort, we can come back. Czyli w momencie, gdy dostrzegamy te części, które są bardziej spokojne, zrelaksowane, neutralne i potem jesteśmy odciągani jakby na drugi koniec wahadła i możemy wrócić z powrotem. And this pendulation is key for healing. To wahadłowanie, ten ruch jest kluczowy do procesu leczenia. Because we don't heal trauma by just being in the pain and discomfort constantly. Nie uleczymy traumy, będąc w bólu i dyskomforcie i przebywając tam ciągle. We heal by being able to be there, but come back to a place that feels more resilient. Proces leczenia odbywa się, owszem, umiejętnością bycia w tych trudnych emocjach, ale też umiejętnością zawrócenia do miejsca, które jest bardziej odporne dla nas. One important component of the exercise is to say neutral or relax or calm. Jednym z elementów ważnych tego ćwiczenia jest zwracanie uwagi na to, co neutralne, spokojne lub zrelaksowane. And the neutral is important because for a lot of people, there is no sense of calmness or relaxation. Ten element neutralności jest ważny, ponieważ dla wielu osób nie ma możliwości w ogóle przejścia do miejsca, które jest spokojne lub zrelaksowane. I tend to really not like exercises that emphasize on telling people to relax. Nie lubię ćwiczeń za bardzo, w których każe się ludziom skupiać na czymś, na wejściu w jakieś zrelaksowanie. And this is especially true when we're working with the impact of an armed conflict. I to jest szczególnie ważne, gdy pracujemy w sytuacji konfliktu zbrojnego. If you're working with a refugee that had to leave their country, Pracując z uchodźcą, który musiał opuścić czy uciekać z własnego kraju, and is worried about their safety and their family safety, który obawia się o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny, it might be really hard to find a place of being relaxed. trudno jest takiej osobie, czy trudno może być takiej osobie znalezienie jakiegoś miejsca, w którym poczuje się zrelaksowana. So that's why that neutral part is really important. Dlatego ważna jest ta neutralna część.
The other important part of it is that, there's that pendulation, there's that finding neutral parts. Ta druga rzecz, jak już wspomniałem, jest ten ruch wahadłowy, to poszukiwanie tych neutralnych elementów And just allowing for them to be able to connect with the body at the end with that brief scan. i to umożliwia też dzięki temu szybkiemu, krótkiemu skanowaniu na koniec nawiązać połączenie ze swoim ciałem. And another important word that is used there is any part, even in the smallest way, that has shifted. I kolejnym ważnym elementem jest to, aby zwracać uwagę na dowolną część, choćby w najmniejszym zakresie. To w najmniejszym zakresie. Because we're looking for the smallest part of resiliency, even if it's just this little part or a little toe, whatever it might be. Ponieważ tak naprawdę poszukujemy choćby najdrobniejszej części tej odporności, choćby to był palec u stopy, ale każda najdrobniejsza część się liczy. A lot of the times at the end of the exercise, I would ask, I didn't do it this time, Często przy tym ćwiczeniu, akurat tego nie zrobiłem teraz, ale często pytam się po tym ćwiczeniu, but sometimes it's good to ask, is after you finish the exercise, does this experience have any meaning for you or not? czy to ćwiczenie ma dla ciebie, dla was jakiekolwiek znaczenie? I warto zadać to pytanie po tym ćwiczeniu. Exploring meaning is always important when we're doing work. Eksplorowanie znaczenia jest zawsze ważne w pracy, But the most important part of that question is the or not. ale najważniejszą częścią tego pytania, czy to ma znaczenie dla ciebie, czy nie, to czy nie ma znaczenia. Because by saying, does this have meaning or not, we're giving the client the opportunity to say that it didn't have meaning, which is valuable. Ponieważ pytając klienta, czy to ćwiczenie miało jakieś znaczenie, czy nie, dajemy klientowi możliwość, jakby sprawczość na tym, może powiedzieć nie, dla mnie to nie miało znaczenia i to jest ważne. So this is really important because sometimes we will, and just in general in therapy, sometimes we will ask for meaning after an important experience. I to jest ważne, ponieważ często w terapii po znaczącym zdarzeniu pytamy o to znaczenie. And any time you ask for meaning, make sure to add the or not. I za każdym razem, gdy pytamy o to oznaczenie, czy ono jest, dodajmy też ten element, czy nie. Because if it has no meaning, there's the risk of two things. Ponieważ jeżeli nie ma znaczenia, istnieje ryzyko dwóch rzeczy. They will make something up for your benefit, Albo klient coś wymyśli dla nas, or they will feel like they're doing something wrong. albo pomyślą, że zrobili coś złego. Neither one is the response that we want when we're doing this work. Żadna z tych dwóch reakcji nie jest tym, czego chcemy, gdy pracujemy w ten sposób. And I work with a lot of people who have said, and other clinicians, not just therapists, Z wieloma osobami, wiele osób mi powiedział, nie tylko terapeutów, ale też klinicystów, that when they ask, does this experience have meaning, they will give this beautiful, elaborate answer. że gdy zadają oni to pytanie, czy to doświadczenie ma znaczenie, wtedy słyszą bardzo kwieciste, jakby rozbudowane odpowiedzi. But they don't believe it. They just want to make the therapist feel good. Ale często jest tak, że pacjent czy klient nie wierzy w to, co mówi, tylko chce, żeby terapeuta się dobrze poczuł tą odpowiedzią. So just be mindful in general terms. It's always good to ask for meaning when something important happens, but just add the or not. It's simple. Więc to, co warto zapamiętać z tego, to pytajmy o to, czy dane doświadczenie, czy dana rzecz ma znaczenie, ale dodajmy też ten element, czy też nie. And of course, when we do this exercise, we might have someone that they cannot even go into their body. They cannot even find a place that is neutral. Pamiętajmy również, że mając takie ćwiczenie jak to, możemy pracować z kimś, kto nie ma umiejętności pójścia do swojego ciała. W ogóle nie może złapać i znaleźć choćby neutralnego miejsca. And when that happens, what we need to do is just go to the simplest thing they could do, even just taking deep breaths. Gdy tak się dzieje,
pamiętajmy o tym, żeby iść choćby do najprostszej rzeczy, jaką możemy, czyli do oddechu. And the other thing that it's implied in this exercise is just the awareness of how we are able to manage ourselves. Ważna jest również świadomość tego, jak możemy zarządzać sobą tutaj. So something that's really important to understand, especially when we're talking about the impact of trauma related to an armed conflict, To, co jest ważne, gdy mówimy o wpływie traumy w kontekście konfliktu zbrojnego, is just how much information our nervous system's picking up and how impacted we are by that information. to jak wiele informacji wychwytuje nasz układ nerwowy i jaki te informacje mają, w jakim stopniu one mają na nas wpływ. In particular, our autonomic nervous system. Szczególnie gdy mówimy o autonomicznym układzie nerwowym, Because our autonomic nervous system is in charge of keeping us alive. ponieważ autonomiczny układ nerwowy odpowiada za utrzymanie nas przy życiu. And in keeping us alive, it does some basic things like breathing, heart rate. I odpowiada za podstawowe rzeczy typu oddychanie czy za tętno nasze. But it's also doing more to keep us alive. Ale oprócz tego robi ich więcej, żeby utrzymać nas przy życiu. So before I go into the lecture part, we're going to do a little exercise. Zanim przejdziemy do tej części wykładowej jeszcze jedno ćwiczenie sobie zrobimy. So I'm going to share with you a series of pictures. Pokażę wam serię zdjęć. And all I'm going to ask you to do is just to pay attention to what happens to you as you're seeing the different images in the screen. Jedyne, o co was proszę, to zwróćcie uwagę na to, co się dzieje z wami, gdy oglądacie te zdjęcia. So just notice thoughts, feelings, sensations. Czyli zwróćmy uwagę na myśli, uczucia, emocje, wrażenia. And that's pretty much it. Just whatever comes up with you with the images. I tylko tyle. Czyli zwróćmy uwagę na to, co się pojawia w nas, gdy widzimy obrazy na ekranie. Okay.
Okay. So I guess we'll see if anybody has anything that they noticed from watching the pictures that they want to share. Czy ktoś chciałby się podzielić jakimiś obserwacjami? No jeżeli miałam mówić o myślach, uczuciach, emocjach i wrażeniach, to był tu smutek, było spokój, było ciepło, było bliskość, energia, radość, ciekawość, świadomość, poczucie doświadczenia, płynność, moc, wspólnota, hałas, szum, ból, lęk, zimno. Potem przy niektórych zdjęciach regulacja samego oddechu się pojawiła. Tam kominy wtedy, kiedy były, tak, ale też taka zaduma myśli. Ja przetłumaczę dobrze, bo Dobra. wiem. Okay. So on topic of thoughts, emotions, sensations, so there was quite a lot of them. We had sadness, calmness, but also joy, energy, closeness, awareness, and then there was noise, pain, coldness. There was also the issue of breath, sense of community also, but breath regulation when we had the chimney stacks. Proszę mówić dalej. Okay. Potem było też takie rozluźnienie, świadomość przepływającego czasu, siła, ciepło, przyjaźń, taka relacja, bliskość, nie? Moc, taki bezkres, ale jednocześnie ból, lęk, spełnienie. Potem, Okay, so relaxation, friendship, again, closeness, relation, but there was pain, some endlessness, feeling of endlessness as well. A też była nadzieja i radość. But also hope and joy. Fascinating. Thank you. Fascynujące, dziękuję bardzo. Yeah. And that's a wonderful way of just exactly, that was so rich. So I appreciate you sharing that. Było bardzo, bardzo bogate. Bardzo dziękuję, że się Pani tym podzieliła z nami. Because, you know, the reality is I gave some prompting, obviously, in terms of paying attention to what was happening to you. Rzeczywistość jest taka, że oczywiście prosiłem na to, żeby zwrócić uwagę na to, co się z nami dzieje. But in your example, you see the richness of experiences, different emotions and different thoughts and sensations. Ale na Pani przykładzie widać dokładnie to bogactwo, ten szeroki wachlarz tych emocji i tego, czego doświadczamy. And even some sense of feeling close or pain or separated, you know, physical sensations. Nawet fizyczne odczucia, tak? Uczucie bólu, ale też bliskości, ale też oddzielenia. And this is just from seeing a few images for a few seconds on a screen. A to są emocje, które pojawiły się na skutek obejrzenia kilku zdjęć przez kilka sekund na ekranie. So from human to human interaction, there's so much more that is happening. Natomiast jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę interakcje między ludźmi, to wyobraźmy sobie, jak wiele więcej tam się dzieje. When we add language and tone and physical interaction. Gdy dodamy do tego język, ton wypowiedzi, ale też interakcje i kontakt fizyczny. So this is telling us how rich our autonomic nervous system is in terms of picking up information. I to świadczy o tym, jak bogaty jest nasz autonomiczny układ nerwowy w wychwytywaniu różnych wrażeń, sensacji. How quickly we identify and categorize and have a relationship with it. I jak szybko identyfikujemy te rzeczy, jak szybko je kategoryzujemy i wchodzimy z nimi w relacje. So Stephen Porges. It's the person who created this concept of the polybagel theory. Osoba, która odpowiada za teorię poliwagalną. I'm not going to go into depth with it, but just enough to understand and how it relates to the topic at hand.
Nie będę jakby szczegółowo omawiał, ale zatrzymam się na tych aspektach, które mają przełożenie na to, o czym dzisiaj rozmawiamy. And there's three main concepts or principles to the polyvagal theory. W teorii poliwagalnej mamy 3 główne koncepcje. So the first one is neuroception, Pierwszą z nich jest neurocepcja. and that's that our nervous system is aware of what's going on and detecting without awareness. Czyli nasz układ nerwowy sam jest jakby świadomy tego, co się dzieje i wykrywa bez świadomości ogólnej. So it's picking up information both from inside our bodies Reaguje on na sygnały i pobiera informacje zarówno z nas, z naszych ciał, from the environment around us, z naszego otoczenia, and also in the relationship in between. ale także z relacji, które zachodzą pomiędzy. And is particularly looking for possible threats. I skanuje, szuka możliwych zagrożeń. So, as I mentioned before, the autonomic nervous system is in charge of keeping us alive. Jak już wspomniałem wcześniej, autonomiczny układ nerwowy odpowiada za utrzymanie nas przy życiu. So it's constantly scanning all three areas I nieustannie skanuje wszystkie te 3 obszary and reacting before we're aware to keep us alive. i reaguje, żeby utrzymać nas przy życiu, zanim jeszcze zyskamy świadomość tego, co się dzieje. So there's this very basic primitive reaction. Mamy taką bardzo podstawową, prymitywną reakcję w ciele. Especially when we associate something with life-threatening experiences. Szczególnie, gdy coś odbieramy jako doświadczenia zagrażające naszemu życiu. One of the unfortunate common consequences of armed conflict Jedną z, no niestety, z powszechnych skutków konfliktu zbrojnego, and this is for soldiers, but also for civilians, dotyczy to zarówno żołnierzy, jak i cywilni, is that when you hear loud noises that sound like a gunshot or a bomb, jest to, że gdy słyszymy głośny dźwięk, który przypomina nam wystrzał czy huk bomby, czy wystrzał z pistoletu, there's an immediate survival mechanism that kicks in that if there's a sound like that, you need to go down to the floor and protect yourself. jest niemal natychmiastowa taka reakcja obronna, taki mechanizm obronny, że gdy słyszymy tego typu dźwięk, często padamy na ziemię i zakrywamy się, żeby się ochronić, Because your life depends on it. ponieważ nasze życie od tego zależy. But after the conflict ends, this part of your nervous system does not realize that that threat is over. I tak się dzieje w konflikcie zbrojnym. Natomiast po konflikcie zbrojnym ta część naszego ciała nie wie, że to doświadczenie się skończyło. So sometimes we see people that when they hear a noise like a muffler backfiring in a car, Czasami więc widzimy sytuacje, w których ludzie na dźwięk tłumika wadliwego w samochodzie they get pulled back to being at war and they disconnect from the present. jakby w sobie zawracają do doświadczenia wojennego i odłączają się od rzeczywistości. And this mechanism of survival is linked to neuroception. I ten mechanizm przetrwania jest powiązany z neurocepcją. Because this part that reacts without awareness has not the luxury to figure out if this was a gunshot or not. Ta część właśnie, która odpowiada za reagowanie, ona nie ma tego luksusu, żeby się zastanowić, czy to było rzeczywiste wydarzenie zagrażające życiu, czy też nie. If it sounds like a gunshot, you react by protecting yourself. Jeżeli coś brzmi jak wystrzał z pistoletu, reagujemy tak, żeby ochronić siebie. The other component of the autonomic nervous system is how we adapt to threats. Kolejnym elementem autonomicznego układu nerwowego jest to, jak przystosowujemy się do wydarzeń. And there's basically three levels of reaction. I tu możemy mówić o 3 poziomach reakcji. And they're literally related to evolution. One są dosłownie powiązane z ewolucją. The most primitive response that we have, Najbardziej prymitywną reakcją, jaką mamy, and it's also the most
primitive part of our brain, która jest zarazem najbardziej prymitywną częścią naszego mózgu, is the dorsal parasympathetic response. jest nasz nerw błędny grzbietowy, nasza reakcja grzbietowa, Which basically is to freeze or dissociate. która powoduje, że się zamrażamy lub wchodzimy w dysocjację. We disconnect from our body so we don't feel pain. Odłączamy się od swojego ciała, żeby nie czuć bólu. Evolutionary, the next part that developed was the sympathetic system. Ewolucyjnie kolejną częścią, która się rozwinęła, był układ współczulny, Which is it's very well known to us, this fight or flight response to threats. i tam mamy ten system mobilizacyjny, czyli albo ucieczka, albo walka. So we start breathing faster, heart rate goes quicker, our muscles tense up. Zaczynamy szybciej oddychać, tętno nam wzrasta, nasze mięśnie się napinają. And this is all with the purpose of being able to fight a possible threat or run as fast as possible. Celem tego jest albo móc stawić czoło potencjalnemu zagrożeniu i walczyć, albo móc uciec. Of course, most of today's stressors are not something you could fight or run away from. Oczywiście większość stresorów, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj, to nie są rzeczy, przed którymi możemy albo uciec, albo z którymi walczyć możemy. But that's what that mechanism is there for. Ale do temu praktycznie służy ten mechanizm. And finally, the most evolved part of an autonomic nervous system is this ventral response. I z kolei najbardziej rozwiniętą częścią ewolucyjnie jest nasza reakcja brzuszna. Which once we realize the threat is over and we're safe, we're able to come back to connectiveness. Gdy zdamy sobie sprawę z tego, że zagrożenie minęło, możemy wrócić do bezpieczeństwa, wtedy się uspokajamy. Now, when we're experiencing traumatic events, we're either number 2 or number 3. Doświadczając traumatycznego zdarzenia, jesteśmy albo przy punkcie drugim, albo przy punkcie trzecim. And basically the ways the response goes is that we cannot fight or flight. Then we go into the protective response, which is to freeze. Działa to w ten sposób, że jeżeli nie jesteśmy w stanie albo walczyć, albo uciekać, przechodzimy do tego mechanizmu obronnego, zamrażamy się. Because that freeze response is basically, if I'm gonna die, at least I will shut down so I don't feel pain. Ta reakcja mówi nam o tym, że jeżeli mam zamiar umrzeć, to przynajmniej odłączę się, żeby nie czuć bólu. So in essence, this mechanism is very black and white. It's about living or dying. Czy ten mechanizm jest bardzo czarno-biały, on jest zero-jedynkowy, jest albo o przetrwaniu, albo o zginięciu. In practice in our modern world, it rarely is about being alive or dead. W praktyce, w świecie rzeczywistym rzadko, bardzo rzadko jest o śmierci bądź przetrwaniu. But yet we are reacting from that. Ale jednak na to reagujemy, z tego reagujemy. So it's important to see that when we're working with individuals that are coming from the consequences of war, Gdy pracujemy z osobami, które borykają się z konsekwencjami konfliktu zbrojnego, czy też wojny, more than likely they're going to be stuck in this hypervigilance of the sympathetic response. Prawdopodobne wielce będzie to, że będą utkwieni w tym właśnie hiperczujnym, wyczulonej reakcji układu współczulnego. Highly anxious, highly nervous. Będą wysoce lękowi, wysoce zestresowani. Or in the dorsal response of being just shut down, numb, dissociated. Albo w tej reakcji grzbietowej z dysocjacją, odłączeniem, otępieniem. So it helps us adjust our interventions in the way that we're able to be present with them. I to pomoże nam z kolei w dopasowaniu naszych interwencji w sposób taki, że będziemy mogli towarzyszyć tym osobom. And finally, what I think is the most valuable piece of this polyvagal theory I wreszcie coś, co uważam za najbardziej wartościową częścią tej teorii poliwagalnej. and as a Gestalt therapist, it really resonates with me, I jako terapeuta Gestalt bardzo to rezonuje ze mną. is that
autonomic nervous systems co-regulate. Autonomiczny układ nerwowy koreguluje. So we pick up this neuroception, perception without awareness information from the other. Czyli mamy neurocepcję, pobieranie tych sygnałów bez świadomości tak naprawdę. You'll probably have had this experience that you meet someone for the first time and there's something about them that just doesn't feel right. You don't connect with them, you don't feel safe with them. My możemy sobie to przełożyć na sytuacje, w których i pewnie nam się to zdarzyło, jak poznajemy kogoś, spotykamy kogoś po raz pierwszy i mamy takie przeczucie, że coś tu nie gra, coś jest nie tak, coś powoduje, że nie mogę wejść w kontakt z tą osobą. Or the opposite is true. You meet someone, you feel very safe with them, very connected, like you've known them all your life. Albo poznajemy kogoś i czujemy się tak, jakbyśmy znali tę osobę całe życie. Automatycznie czujemy poczucie bezpieczeństwa. So this is your neuroception in action. I to jest nasza neurocepcja w akcji. And the value of this co-regulation is that that's something that we can bring to the room. Wartością tej koregulacji jest to, że to jest coś, co my możemy wprowadzić. So being aware of where I'm at, am I in this dorsal response or sympathetic response? Czyli bycie świadomym tego, w którym miejscu ja jestem, czy jestem w tej reakcji grzbietowej, czy z układu współczulnego. So I could take time to breathe and regulate and be present in the best way that I can. Abym mogła poświęcić chwilę na to, żeby się wyregulować, pooddychać, aby mogła być obecna w jak największym stopniu. And by my own ability to stay in that connective place. I aby aby wykorzystać moją umiejętność do utrzymania kontaktu, więzi, żeby być w miejscu. The other nervous system is going to pick that up. Ten układ nerwowy, pozostała część, on to wyczuje. So we create a space for contact with another human being. I tworzymy przestrzeń na kontakt z inną osobą. And in being aware that the other will not be in a place of regulation. Świadomość tego, że ta druga osoba nie jest w miejscu, który daje jej regulację. We could begin with the simple interventions of breathing and just being present. Da nam możliwość rozpoczęcia od takich zupełnie podstawowych rzeczy, jak oddychanie, czy zwyczajnie zapewnienie obecności. So I want to talk a little bit more about trauma. I mentioned in the beginning that it's not about what happens to us, it's what happens inside. Wspomniałem na samym początku, że trauma to nie jest coś, co nam się przytrafia, tylko to jest coś, co się dzieje w nas. And this is important to understand. So when we're supporting someone else, we could see that what we're working with is what they carry from the experience, not the experience. Ważne jest to właśnie w pracy z drugą osobą, żeby zrozumieć, że że pracujemy tak naprawdę z tym, co dane doświadczenie w tych osobach zrobiło i co w nich jest, a nie pracujemy de facto z samym zdarzeniem. Because that is ultimately what trauma is. The event ends, but it does not end inside. Bo tym de facto jest trauma. Trauma, jakby samo zdarzenie traumatyczne się kończy, ale wewnątrz, w środku osoby, która ją przeżywa, ono ciągle trwa. And this is a quote by Stephen Porges that I think really illustrates what we're talking about. Ten cytat ze Stephena Porgesa, tak myślę, że bardzo dobrze odzwierciedla to, o czym mówimy. Because trauma ultimately is a chronic disconnect. Bo trauma jest koniec końców takim chronicznym zaburzeniem więzi. It's a disconnect from myself and from others. To jest takie odłączenie się od siebie, ale też od innych. And the ability to be present in the world. I od umiejętności bycia obecnym w świecie. Now, when we're working with someone where the trauma is literally happening at the same time that we're supporting them. Pracując z kimś, w kim ta trauma ma miejsce dosłownie w momencie, w którym pracujemy z nimi,
I mentioned in the beginning that our interventions are much more about just helping create support versus process and integration. Wspomniałem na samym początku, że nasze interwencje dotyczą bardziej tworzenia, budowania wsparcia niż jakby długotrwałym procesem tutaj. So we need to focus on simple things. And the most important intervention that you can do is to help people breathe. Musimy skupić się na najprostszych możliwych rzeczach, a jedną z najprostszych rzeczy jest pomóc w oddychaniu, aby ta osoba zaczęła oddychać. Sometimes we want to do so much for someone in distress, and we forget about the most basic part, which is to be able to stop and breathe. Czasami chcemy bardzo wiele zrobić naraz dla tej osoby, żeby jej pomóc i przez to zapominamy o tych zupełnych podstawach typu oddech. Because that slowing down enough to breathe allows them to be in the moment and be in their body. To spowolnienie, aby dać tej osobie możliwość zwrócenia jej uwagi na oddech, pomaga jej na bycie tu i teraz w swoim ciele. So, and then there's other things that we do, like here and now exercises, music is a great way of being in the present. Są inne rzeczy, jak ćwiczenia na tu i teraz, czy muzyka jest doskonałym przykładem takiego ćwiczenia. Exercises to build resiliency within themselves. Ćwiczenia na budowanie odporności w kliencie. And just, being able to think about this, that the simpler, the better. I takie nastawienie, że im prościej, tym lepiej. So I need to take a small break because I realize that my computer is not plugged in. So give me one moment. Potrzebuję krótkiej przerwy, bo zdaję sobie sprawę, że mój komputer nie jest podłączony do zasilania, także chwilę przerwy, proszę. I'll be right back. Zaraz Okay, so we're going to do a brief exercise right now in terms of here and now exercises, which is basically using the senses to come back to the present. Przeprowadzimy sobie teraz ćwiczenie na oddychanie, tu i teraz, jakby powrót do naszych zmysłów, na tym się będziemy skupiać. And as I mentioned before, the simpler, the better. So this is a simple exercise that you could do anywhere. Jak And już I'm gonna, wspomniałem, im prościej, tym lepiej. To jest proste ćwiczenie, które możemy przeprowadzić gdziekolwiek. we're going to do it together right now, just so you get a sense of it. Zrobimy je sobie teraz razem, abyście zobaczyli, jak to wygląda. So I'm going to ask you to just take a look around you and find three things that you can see. Rozejrzyjcie się wokół siebie, znajdźcie jakieś And 3 rzeczy name them out loud or in your head. i nazwijcie je sobie albo na głos, albo w swojej głowie, myślach. And then three things that you could hear around you. 3 rzeczy, które słyszycie wokół siebie. And go ahead and name them out loud or in your head. Nazwijcie je sobie albo w myślach, albo na głos. And then three things that you can touch. I 3 rzeczy, których możecie dotknąć. And go ahead and touch them as you name them in your head. Dotknijcie ich, nazywając je jednocześnie w myślach. And now two things that you can touch. I'm sorry, that you can see. Teraz 2 rzeczy, które możecie dostrzec, zauważyć. Go ahead and name them. Nazwijcie je. And now two things that you can hear and name them. 2 rzeczy, które słyszycie, które możecie nazwać. And two things that you can touch and go ahead and touch them as you're naming them. I 2 rzeczy, które możecie dotknąć. Dotknijcie ich, nazywając je. And now one thing that you can see and name it. I teraz jedną rzecz, którą widzicie, nazwijcie ją. And one thing that you can hear and name it. Jedną rzecz, którą słyszycie, nazwijcie ją. And finally, one thing you can touch and go ahead and touch it as you name it.
I wreszcie jedną rzecz, której możemy dotknąć, dotknijcie ją i nazwijcie. And that's it. That's the exercise. I na tym polega to ćwiczenie. So it's simply just using your senses. It could be anything, like think of a color and look for everything in that color in the room, whatever it might be. Czyli ćwiczenie angażujące zmysły. Może to również polegać na tym, że na przykład pomyślcie o jakimś konkretnym kolorze i zidentyfikujcie rzeczy, które są w tym kolorze wokół siebie. It allows individuals to come back to the present in the most literal way. To pozwala osobom na wrócenie do teraźniejszości w najbardziej dosłowny sposób. So I mentioned earlier that our hope when we're doing this work and those early interventions Wspomniałem wcześniej, że naszą nadzieją, gdy zaczynamy pracę na tych bardzo wczesnych etapach interwencji, is to build enough space for resiliency. jest stworzenie odpowiedniej przestrzeni na odporność. So when we talk about resiliency, it doesn't mean that we're just unaffected by life. Gdy mówimy o odporności, nie oznacza to, że nie wiem, to co się dzieje w życiu nie ma na nas wpływu. Is that we have an ability to manage life situations and ups and downs. Że mamy możliwość zarządzania, radzenia sobie z sytuacjami w życiu, ze wzlotami i z upadkami, Without getting completely derailed. bez wykolejenia. So if you think about driving on the road, if you're able to stay within the road, you're safe. But if you go outside, then it gets dangerous. Wyobraźmy sobie to, jak prowadzimy samochód. Gdy trzymamy się drogi, wtedy jesteśmy bezpieczni, ale jak zjedziemy na pobocze, czy zjedziemy z drogi, wtedy tracimy to bezpieczeństwo. And of course, the narrower our resiliency zone, depending on life situations, the harder it is to stay within that. Im węższa ta strefa odporności, w zależności od sytuacji życiowej, tym trudniej jest nam w niej pozostać. So there's always going to be situations that takes us out of our resiliency zone. Zawsze będziemy mieć do czynienia z sytuacjami, które nas wyrzucą poza tę strefę odporności. So on the high side is this high anxiety, mania, rage, anger. Po tej stronie, w tej wysokiej strefie mamy poirytowanie, mania, wybuchy gniewu. And on the other side is the sense of depression, numbness, disconnect. A po drugiej stronie mamy depresję, smutek, wyczerpanie, odrętwienie. And those situations will happen when we get pulled out of our resiliency because we're human. Te sytuacje, te rzeczy będą nam się przytrafiać, gdy zostaniemy wyrzuceni z tej strefy odporności, to jesteśmy ludźmi, po prostu. The risk is when we get stuck. Ryzyko natomiast pojawia się wtedy, gdy utykamy w tych miejscach. And this high anxiety, mania, anger, or this depression, isolation becomes more permanent. I gdy te emocje, to odczuwana, czy drażliwość, mania, lęk, czy też depresja, smutek, gdy one staną się bardziej stałe. So obviously, unarmed conflict is going to push us away from our resiliency zone. Oczywiście wydarzenia takie jak konflikt zbrojny wyrzucą nas z tej strefy odpornej. So when we are doing this work, what we're hoping for is to create enough support for the trauma to not be impactful and resiliency to come up. Czyli w naszej pracy to nadzieję, jaką mamy, to doprowadzić do takiej sytuacji, w której ta trauma nie będzie miała jakby stałego, trwałego wpływu i w której ta strefa odporna będzie się rozwijać. So as horrible as it is to be in a situation like this, Jakkolwiek okropnym jest znaleźć się w takiej sytuacji, what we do know is that with enough support, wiemy, że odpowiednie wsparcie we can mitigate the impacts of trauma in the long term. może pomóc w przeciwdziałaniu skutkom traumy długofalowo. Because what creates that permanence of trauma never ending To, co tworzy tę trwałość traumy jako czegoś, co się nigdy nie kończy,
is when we just carry it within Yes. ourselves. Jest to, gdy to dźwigamy, nosimy w sobie. And we have no sense of support and otherness. Gdy nie mamy żadnego poczucia wsparcia. And it's something that just I carry within me, and it's my burden to carry. And that's how it becomes destructive. I to poczucie, że to jest coś, co ja muszę dźwigać sam w sobie, i wtedy staje się to wyniszczające. So the best way that we can protect others Najlepszym sposobem, w jaki możemy chronić innych, is by creating enough space for them to be able to share their pain. jest stworzenie odpowiedniej przestrzeni, wystarczającej przestrzeni, żeby ta osoba mogła podzielić się z nami swoim bólem. Because pain is a quite natural human reaction. Ból jest dość naturalną ludzką reakcją. But sometimes we run away from pain and we try to internalize it or make it disappear. Czasami jednak staramy się uciec od bólu lub próbujemy go internalizować czy próbować sprawić, żeby zniknął. And the sad thing is that when we run away from pain, we run into suffering. Prawda jest jednak taka, że gdy uciekamy od bólu, wpadamy w cierpienie. And in its simplest essence, healing is making space for pain and realizing that it ends. Leczenie, i to jest proste w uświadomieniu sobie, że leczenie jest tym, co tworzy tę przestrzeń przez to, że właśnie zajmuje się bólem. So I'm going to share a couple more ideas with you in terms of what are the options that we have for doing this work. Jakie mamy opcje w naszej pracy? So one of the things that I've been working on developing is this compassionate relational Gestalt trauma model. Pracuję nad stworzeniem takiego modelu współczującego czy relacyjnego gestaltu. I'm not going to go too much into depth today about this. Nie będę dzisiaj tego za bardzo zgłębiał, Because this is a whole, 2-day training. ponieważ tak naprawdę należałoby temu poświęcić całe 2 dni szkolenia. But I just want to emphasize that the idea of that growing tree. Chcę jednak podkreślić ten pomysł tego rosnącego, rozwijającego się drzewa. It's a metaphor for the healing process, I to drzewo jest metaforą procesu uzdrawiania, where we need that ground, that earth for the tree to grow. Potrzebujemy gleby, potrzebujemy tej ziemi do tego, żeby drzewo nam rosło. And that's the most basic intervention that we need to do, which is that support and stabilization. I to jest to najbardziej podstawowa interwencja, którą musimy wprowadzić, to wsparcie i stabilizacja. Musimy to dać. And in order to continue that healing of trauma, there's multiple parts to that. There are multiple components. Do tego jest szereg, żeby móc kontynuować ten proces leczenia, uzdrawiania, jest szereg komponentów i części, które musimy uwzględnić. So all those things that you see on the screen are not steps. They're parts of the healing process. Wszystko, co widzicie tutaj, to nie są kroki, to są części procesu uzdrawiania. But what I'm going to focus on today are the most important pieces when we're working with recent trauma. Dzisiaj chciałbym się skupić na tych elementach najważniejszych przy wspieraniu niedawnej czy świeżej traumy. Where that ground becomes ever so important because that's what it's lost. To uziemienie, ta ziemia, ta gleba staje się jeszcze ważniejsza potem, ponieważ to jest coś, co zostało utracone. So most of our work is going to be around creating resources and stability and enough ground for them to stand on. Większość naszej pracy będzie toczyła się wokół tworzenia zasobów, jak największej stabilizacji ziemi, podłoża, żeby klient mógł na tym stanąć, oprzeć się. And with that comes to me what is actually the most important component of this idea of this model. I wraz z tym wprowadzony jest najważniejszy komponent tego modelu, which is to witness and communicate and validate the other's experience. czyli świadczenie, nadawanie świadectwa, komunikacja i uprawomacnianie
tego zdarzenia, doświadczenia. Because if you think about what does witnessing mean, Gdy się zastanowić nad tym, czym jest świadczenie, dawanie świadectwa, witnessing is much more than listening. to jest coś więcej niż słuchanie. Witnessing is being fully present with the other, To jest bycie w pełni obecnym z drugą osobą. to be willing to be open to their experience. Bycie otwartym na jej doświadczenie. In a way, it's a way of letting them in so I could be fully present. To poniekąd sposób na wpuszczenie ich, żebym mogła być obecna. To allow for whatever emerges for them to be okay to talk about. Aby stworzyć taką przestrzeń, że cokolwiek, co się pojawi w tej osobie, aby było przestrzeń na to, żeby o tym porozmawiać. And communicate with the other what you're hearing, what you're connecting with, what you're seeing. I aby komunikować tej osobie, co słyszymy, z czym wchodzimy w kontakt. And that validation component is key because it's really letting them know that they are being seen. I ten element walidacji, uznania jest ważny, ponieważ to jest pokazanie tej drugiej osobie, że jest ona widziana. One of the hardest things that happens when we are experiencing so much loss and discontrol Jedną z najtrudniejszych rzeczy, z którą się borykamy, gdy doświadczamy straty i utraty kontroli, that there's this belief that I just need to be strong and not talk about it. jest to przekonanie, że muszę być silny i nie mówić o tym. And the opposite is true. Tak naprawdę liczy się przeciwieństwo tego. Being able to sit with another human being that is willing to listen to the impact that this situation has had in my life. Umiejętność rozmowy z drugą osobą, która chce słuchać tego, co wydarzyło się, co miało wpływ na moje życie. That is willing to welcome whatever might emerge, anger, fear, sadness, pain. Osobą, która ma przestrzeń na każdą emocję, czy to złość, czy smutek, czy ból. And once again, it's not about processing or integrating experience, it's about validating the human experience. Znowu, to nie chodzi o przetwarzanie doświadczenia, o zgłębianie, tylko o uprawomocnienie, o danie przestrzeni i uznanie tego doświadczenia. We need to adapt our interventions to be more of a present human with another in pain. Nasze interwencje muszą być dostosowane tak, abyśmy byli bardziej obecni w kontakcie z drugą osobą. So that's why we're not integrating. That's why we're not doing body work and body process. Dlatego nie integrujemy, dlatego nie mamy pracy z ciałem, procesu pracy z ciałem. It truly is about creating the space for resiliency, but letting the other know that they're not alone. Chodzi o tworzenie tej przestrzeni na tę odporność, ale też danie tej drugiej osobie do zrozumienia, że nie jest sama. And sometimes that feels like it's minimal that I can do, but it's not minimal. It's actually abundant to be able to be with someone in this way. Czasami może nam się wydawać, że to jest jakieś absolutne minimum, które robimy, ale tak naprawdę ma to bardzo duże znaczenie dla tej osoby. Pokazanie, że możemy być. It's being able to create a space of connectiveness when all else is lost. To możliwość stworzenia przestrzeni dla jakiegoś kontaktu, dla więzi, gdy jest poczucie, że cała reszta została utracona. Which is by itself already therapeutic and valuable. To samo w sobie niesie wartość i jest terapeutyczne. In any setting, but especially in the impact of someone who has to lose their country, lose their home, and lose a sense of identity. W każdej sytuacji, ale szczególnie w sytuacji, gdy ktoś traci swój dom, rodzinę, kraj, ale też jakąś tożsamość. Finally, I want to share what I believe in all situations, but particularly in the one we're describing. I wreszcie chciałbym się podzielić tym, w co głęboko wierzę w każdej sytuacji, ale szczególnie w kontekście, o którym rozmawiamy dzisiaj. Which I think is the role of the therapist.
I tutaj mowa o roli terapeuty. So it is our responsibility to bring safety into the therapeutic relationship. Naszą odpowiedzialnością jest wprowadzenie elementu bezpieczeństwa w relację terapeutyczną. But it's important to understand that safety is not the absence of threat. Safety is the ability to connect. Ale bezpieczeństwo nie jest brakiem zagrożenia, nie jest brakiem ryzyka, to jest umiejętność dostosowania. Because that ability to be in contact with the other is what creates a space that it's safe. Ta umiejętność bycia w kontakcie z drugą osobą to jest to, co tworzy przestrzeń dla poczucia bezpieczeństwa. Which directly relates to our responsibility to be in the best way that we can in contact with the other. Co bezpośrednio nawiązuje do naszej odpowiedzialności za bycie w kontakcie z drugą osobą. So I personally believe that without being vulnerable, I cannot be in contact. Osobiście wierzę, że bez tego otwarcia emocjonalnego nie mogę być w kontakcie. This is both the challenge and the responsibility as therapists to be able to be vulnerable with the other. I to jest zarówno wyzwanie, jak i odpowiedzialność terapeuty, aby być otwartym w kontakcie z klientem. What I mean by vulnerable is willing to be as present as I can with the other and let them in. I przez tą otwartość mam na myśli bycie jak najbardziej obecnym w kontakcie z klientem i wpuszczenie tego klienta też do siebie. And of course, no one is always 100% present and being able to be there. That's why it's about the best way that I can. Nikt nie jest w stanie w 100% utrzymać tej otwartości w każdej sytuacji, dlatego ważne jest podkreślenie, że robimy to w najlepszy możliwy sposób. And finally, I think that the other thing that we bring into the therapeutic relationship is hope. I wreszcie kolejną ważną rzeczą, którą wprowadzamy do relacji terapeutycznej jest nadzieja. And let me explain what I mean by hope. Pozwólcie, że wyjaśnię, co mam na myśli, mówiąc nadzieja. So hope is not optimism that things are going to be okay. To nie jest optymizm, przekonanie, że wszystko będzie ok. That's not hope. That's just this blind optimism. To jest taki ślepy optymizm, to nie jest nadzieja. Hope in some ways is much more simpler than that. Nadzieja poniekąd jest dużo prostsza. Hope is about grabbing on to the possibility of healing. Nadzieja to trzymanie się możliwości uzdrowienia. And that's why we are responsible for hope. Dlatego to my odpowiadamy za tę nadzieję. Is being able to sit with the other's pain, discomfort, horrific story. To umiejętność towarzyszenia drugiej osobie w jej bólu, w jej dyskomforcie, w jej historii. And know that me being here with you is worth it. Ze świadomością i przekonaniem, że moja obecność tutaj z Tobą jest tego warta. And is worth it because I believe that it's possible for even the worst pain to be healed. Jest warta, ponieważ wierzę, że nawet najgorszy ból może być uzdrowiony. And I believe it's really important for us to find that essence of hope within us. Myślę, że bardzo ważne jest, aby tę esencję, to sedno nadziei znaleźć w nas, Because it will be challenged. ponieważ ono będzie podważane, It will be put to the test. będzie testowane. And it comes in micro doses at times. It's the smallest piece to hold on to. I przychodzi do nas mikrodawkami. To jest najmniejszy element. Ważne jest, żeby uchwycić się choćby najdrobniejszego elementu. So it's important to value how important it is for a human to human connection. Ważne jest, aby uznać, jak ważna jest ta więź, relacja między osobami. And that is something that you bring to that relationship. I to jest coś, co wy wprowadzacie do tej relacji.
And it's trusting that it's not about doing the perfect intervention or saying the perfect words. I to jest ufność w to, że nie chodzi o przeprowadzenie idealnej interwencji, czy o zaoferowanie idealnych słów, Especially when we're dealing with such raw pain. szczególnie gdy mamy do czynienia z tak żywym, przejmującym bólem. It's about being able and willing to be a witness to their pain in their life. Chodzi o bycie świadkiem bólu i przeżyć i życia danej osoby, To create enough space for the possibility of healing. do stworzenia wystarczającej przestrzeni, aby stworzyć możliwość uzdrawiania bólu. Because I really believe that that's what we do in this world of psychotherapy. Szczerze wierzę, że właśnie tym się zajmujemy w naszym świecie terapii. We provide others with the possibility of healing. Dajemy innym możliwość uzdrawienia. To creating this willingness to connect, this space of safety, this sense of hope. Komunikując tę chęć wejścia w kontakt, tworzenia tej przestrzeni, to poczucie nadziei. So as this part of the lecture comes to an end, and as I mentioned in the beginning, we'll stop the recording once the lecture part is over so we can have a conversation. Ta część spotkania naszego dobiega końca i wspomniałem, że zatrzymam nagrywanie w tym momencie. I just want to say that, something that I have said multiple times today on purpose. Zanim to jednak nastąpi, chciałbym jeszcze raz podkreślić coś, o czym wielokrotnie wspomniałem dzisiaj. That what we can bring is that human to human connectiveness. To, co możemy wprowadzić, co możemy wydobyć, to ten kontakt między ludźmi. And having somebody that's willing to sit with me with I what's tak. happening to me. I ta możliwość, że ktoś może ze mną siąść i pobyć z tym, co mnie się przytrafiło, Is extremely valuable. jest niezwykle wartościowa. And there's so much more to do with trauma in terms of long-term work. Jeżeli chodzi o traumę, dużo więcej jest do wykonania w kontekście długoterminowych skutków. But for now, that needs to wait. Ale na chwilę obecną to musi zaczekać po prostu. Because the event has not ended for us to be able to truly move on. Ponieważ to zdarzenie niejako nie zakończyło się jeszcze naprawdę, abyśmy mogli rzeczywiście wykonać kolejny krok i pójść dalej. So as we come to an end of the formal lecture part, Dochodząc do końca tej formalnej części wykładowej, and this is true for all of those who will be watching this later on video, i to też dotyczy wszystkich tych z Państwa, którzy będziecie oglądać to nagranie online, part of my intent of doing this is also to be available to you. częścią powodów, dla którego to robię, jest też jakby pokazanie, że jestem dostępny dla Was. So you'll have my contact info, and please reach out if there's any questions, anything you want to talk about, any way that I can support. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, czy chcieli, czy jakikolwiek sposób byłby inny na to, żebym mógł Was wesprzeć, bardzo proszę o kontakt. Because the idea of the lectures is for them to be a start, not an ending. Ponieważ ten wykład, zamysłem tego wykładu jest to, żeby on stanowił początek, a nie koniec. So thank you so much for being here in person, and I'm going to now stop the recording so we could move into dialogue. Dziękuję tym z Państwa, którzy pojawili się tu na tym spotkaniu osobiście i na tym zakończę nagrywanie.